Witajcie, dziś w roli głównej transfer na desce. Jest to transfer wydruku laserowego zrobiony tak, aby dobrze był widoczny rysunek drewna. Jak widzicie, transfer czarno-biały, jak i kolorowy. Deska jak deska, sosnowa. Możecie coś takiego kupić u nas w sklepie. Jeżeli odcień drewna Wam nie odpowiada, możecie je podbarwić. Tak jak ja w tej chwili farbą akrylową, bądź na przykład bejcą. Ja farbę akrylową mocno rozwodniłam, a następnie dwukrotnie pokryłam deskę, ale tylko z jednej strony. Po wyschnięciu wyrównałam powierzchnię papierem ściernym. A teraz bardzo ważny element – lakierowanie. Lakier akrylowy, matowy, bezbarwny. Przed zrobieniem transferu dokładnie jeden raz pokrywam powierzchnię. I dopiero gdy lakier wyschnie, mogę przystąpić do robienia transferu. To jest wydruk na zwykłym papierze tzw. Xero, zrobiony na drukarce laserowej. Wycinać można z większym lub mniejszym dystansem. Ja zazwyczaj pozostawiam 2-3 mm margines wokół obrazka. Teraz przydadzą mi się koszulki do dokumentów, pędzel syntetyczny oraz specjalny preparat do transferu. Transfer żel równo rozprowadzam zarówno na desce, jak i na obrazku. Bardzo dbam, aby płyn nie podciekł mi pod obrazek. Jeżeli niechcący pobrudzę białą, czyli drugą stronę kartki, później będzie mi to bardzo trudno skulać. A teraz chwila koncentracji, bo powinno nam się to udać za pierwszym razem. Czyli przykładamy obrazek tam, gdzie chcemy, a następnie go wygładzamy. Od tego momentu nie możemy go już przesuwać. Ja zawsze jeszcze kładę na obrazek koszulkę do dokumentów i przez koszulkę dokładnie go dociskam. Transfer żel jest świetny, ponieważ lubi suszarkę. Obrazek suszę 3 razy po minucie. Między suszeniami robię kilkuminutowe przerwy. A teraz przyda się woda, gąbka, czyli zaczynamy kulać transfer. Papier dokładnie moczymy. Nie ma wątpliwości, widać kiedy jest mokry, po prostu zmienia kolor. Jeżeli kartka wygląda w ten sposób, możemy zacząć kulać. Papier pod palcami roluje się sam, nie ma z tym problemu. Gdy kartka staje się sucha, dodaję odrobinę wody i roluję dalej. Nie chcę Was zanudzić na śmierć, za chwilę zobaczycie kulanie w przyspieszonym tempie. Ale w normalnym życiu zabrało mi ono 5 minut. I po 5 minutach kulania moja praca prezentuje się tak. Z daleka niby dobrze, ale weźmy to cudo pod lupę. Po pierwsze, trzeba jeszcze chwilkę pokulać, bo transfer jest biały, a po drugie widać, gdzie się kończy. Na jeden i drugi problem za chwilę znajdziemy radę. Biały myszek chwilę jeszcze pokulam i już nie będzie go widać. A już na pewno nie będzie widać wtedy, kiedy całą pracę dokładnie polakieruję. Jak zwykle lakier akrylowy matowy. Po pierwszym lakierowaniu jest nieźle, ale nie jest idealnie. Co z takim fantem zrobić? Dokładnie to samo, co robimy z klasycznym papierem do deku. Wielokrotne lakierowanie i szlifowanie zaradzi temu problemowi. Drobnym papierem ściernym, czyli 240, szlifuję tylko te miejsca, gdzie widać połączenie transferu i drewna. To jest taki bezbarwny, delikatny uskok. Ale zazwyczaj 2 bądź 3 szlifowania załatwiają sprawę i praca wygląda naprawdę bardzo dobrze. A teraz druga strona obrazka. Deska podbarwiona farbą akrylową oraz kolorowy wydruk laserowy. Pamiętajcie, jeżeli macie napisy, to wydruk trzeba zrobić w odbiciu lustrzanym. Kolorowy wydruk transferujemy dokładnie tak samo jak wydruk czarno-biały. Jeżeli chcecie transferować portrety, to pamiętajcie, że kolor twarzy zmieni się w strukturę drewna. W skrajnych przypadkach z człowieka zrobi się Pinokio. Zanim zaczniecie robić transfer, warto przyjrzeć się rysunkowi słoi na desce. Jeżeli jest zbyt agresywny, na przykład tak jak ja, podbarwić na biało. Transferowanie usuwa z obrazka biel, pozostawiając w tym miejscu kolor własny drewna. Niby fajny, ale ukochany dziadzio z twarzą Pinokia może wyglądać słabo. A mój misiu Puchatek prezentuje się tak. I teraz jedyne co mu jest do szczęścia potrzebne to wielokrotne lakierowanie. A ściślej mówiąc, lakierujemy, suszymy, szlifujemy, lakierujemy, suszymy, szlifujemy. I potem jest już idealnie. A moja praca to tylko 2 lakierowania i 2 szlifowania. Jeżeli się uprę, to widzę, gdzie jest robiony transfer, ale niewprawne oko tego nie zauważy. I to już moja cała tajemnica na temat robienia transferu na prawdziwym drewnie. Mam nadzieję, że pomogłam. I jak zwykle wszystkie produkty prezentowane w filmie możecie kupić w naszym sklepie.
Odpowiednie linki zamieściłam pod filmem. Dziękuję wszystkim za uwagę, życzę Wam samych udanych transferów.